Po pogrzebie ojca myślałam, że najgorszy dzień mojego życia już się skończył. Stałam jeszcze przez chwilę przy bramie cmentarza, w czarnej sukience, która przykleiła mi się do kolan od deszczu, i patrzyłam, jak ostatni ludzie odchodzą w stronę parkingu. Ktoś ścisnął mi dłoń. Ktoś powiedział: trzymaj się. Ktoś inny odwrócił wzrok, bo nie wiedział, co można powiedzieć córce, która właśnie została sama. Ojciec był jedyną osobą, przy której dom naprawdę był domem. Bez niego wszystko nagle wyglądało obco. Mokre kamienie, znicze, czarne parasole, twarze krewnych, którzy obiecywali, że zadzwonią, choć oboje wiedzieliśmy, że nie zadzwonią. Macocha stała kilka kroków dalej, nie płakała. Poprawiała rękawiczki i co chwilę patrzyła na zegarek, jakby pogrzeb był spotkaniem, które trwało za długo. Kiedy grabarze zaczęli zasypywać grób, nawet nie spojrzała na mnie. Dopiero potem, przy samochodzie, powiedziała krótko: wsiadaj. Nie zapytała, czy chcę wrócić do domu. Nie zapytała, czy mam siłę. Nie zapytała, czy zjadłam cokolwiek od rana. Usiadłam obok niej, trzymając na kolanach małą czarną torebkę i płaszcz, którego kieszeń była cięższa niż powinna. W tej kieszeni miałam kopertę od ojca. Dał mi ją 3 dni przed śmiercią, kiedy jego głos był już słaby, ale oczy wciąż rozumiały więcej niż wszyscy wokół niego. Nie otwieraj przy niej, wyszeptał wtedy. I cokolwiek się stanie po pogrzebie, rano idź do mecenasa Wróblewskiego. Nie zdążyłam zapytać dlaczego, bo macocha weszła wtedy do pokoju i ojciec natychmiast zamilkł. Teraz siedziałam w jej samochodzie, słysząc tylko wycieraczki przesuwające wodę po szybie. Milczała przez całą drogę. Nie powiedziała ani jednego dobrego słowa o moim ojcu. Nie wspomniała, że lubił zapach świeżo mielonej kawy, że zawsze zostawiał mi ostatni kawałek sernika, że zimą wkładał moje rękawiczki na kaloryfer, żebym rano nie wychodziła z zimnymi dłońmi. Dla niej jakby już nie był człowiekiem, był sprawą do zamknięcia, kluczem, dokumentem, domem. Nagle zauważyłam, że nie jedziemy w stronę naszej ulicy. Minęłyśmy skręt do domu, potem sklep, do którego ojciec chodził po gazetę, potem przystanek, przy którym odbierał mnie kiedyś ze szkoły. Dokąd jedziemy? Zapytałam cicho. Macocha nie odpowiedziała. Zacisnęła tylko dłonie na kierownicy. Po kilku minutach zatrzymała samochód przy pustej szosie, tam, gdzie po jednej stronie ciągnęło się mokre pole, a po drugiej ciemniał las. Nie było domów, nie było ludzi. Tylko deszcz, asfalt i szare niebo, które wyglądało, jakby cały świat nie miał już dla mnie miejsca. Macocha wysiadła pierwsza. Otworzyła bagażnik, wyciągnęła moją torbę i rzuciła ją na mokrą drogę. Zamek uderzył o asfalt tak głośno, że aż drgnęłam. Potem otworzyła drzwi od mojej strony. Wysiadaj. Patrzyłam na nią, nie rozumiejąc. Co ty robisz? Wtedy pochyliła się nade mną i po raz pierwszy tego dnia uśmiechnęła się naprawdę. Nie był to uśmiech żałoby. To był uśmiech kogoś, kto długo czekał, aż zniknie ostatni świadek. Twój ojciec już cię nie obroni, powiedziała. Te słowa uderzyły mnie mocniej niż zimny deszcz. Wysiadłam powoli, z nogami jak z waty. Zamknęła za mną drzwi, obeszła samochód i zanim zdążyłam powiedzieć cokolwiek więcej, odjechała. Stałam na pustej drodze w przemoczonych butach, z torbą leżącą w kałuży i kopertą ukrytą w kieszeni płaszcza. Nie płakałam. Nie dlatego, że nie bolało. Bolało tak, jakby ktoś wyrwał mi z piersi ostatnią rzecz, która jeszcze trzymała mnie przy życiu. Ale nie płakałam, bo nagle przypomniałam sobie twarz ojca z tamtej nocy, jego drżące palce zaciskające się na mojej dłoni i jedno zdanie, którego wtedy nie rozumiałam. Ona pokaże ci prawdę szybciej niż myślisz. Dopiero teraz zrozumiałam, że ojciec nie zostawił mi tylko pożegnania. Zostawił mi ostrzeżenie. A testament mieli otworzyć następnego ranka. Przez kilka minut nie ruszałam się z miejsca.
Samochód macochy zniknął za zakrętem, ale ja wciąż słyszałam jego silnik. Jakby odjeżdżał nie tylko ode mnie, ale od całego mojego dotychczasowego życia. Deszcz spływał mi po twarzy. Mieszał się z resztkami pudru i tuszu, którego rano użyłam mechanicznie, bo ktoś powiedział, że na pogrzebie trzeba wyglądać godnie. Teraz nie było w tym nic godnego. Stałam przy pustej szosie jak porzucona rzecz, z torbą leżącą w kałuży i palcami tak zimnymi, że ledwo mogłam je zgiąć. Przez chwilę naprawdę chciałam pobiec za samochodem. Chciałam krzyczeć, walić pięściami w szybę, pytać, jak mogła zrobić coś takiego w dniu, w którym pochowałam ojca. Ale potem usłyszałam w sobie jego głos. Nie ten z ostatnich dni, słaby i przerywany. Ten dawny, spokojny. Kiedy mówił mi, że najgroźniejsi ludzie najpierw próbują odebrać ci panowanie nad sobą. Nie dawaj im tej satysfakcji, córeczko. Przełknęłam łzy. Podniosłam torbę z asfaltu i sprawdziłam, czy koperta nadal jest w kieszeni płaszcza. Była. Papier był lekko wilgotny na brzegu, ale pieczęć trzymała się mocno. Nie otworzyłam jej. Ojciec powiedział wyraźnie: nie otwieraj przy niej. I chociaż macochy już obok mnie nie było, miałam dziwne uczucie, że każda rzecz, którą zrobię tej nocy, może mieć znaczenie. Jakby ojciec zostawił mi nie tylko kopertę, ale ścieżkę z małych znaków, po których musiałam iść ostrożnie, bo jeden zły krok mógł sprawić, że ona wygra. Wyjęłam telefon. Bateria miała 6%. Ekran był mokry. Palec ślizgał się po nim, kiedy próbowałam wybrać numer do domu. Nikt nie odebrał. Zadzwoniłam drugi raz, potem trzeci. Za czwartym razem połączenie zostało odrzucone. Chwilę później przyszła wiadomość. Nie wracaj, to już nie jest twój dom. Patrzyłam na te słowa tak długo, aż litery zaczęły się rozmywać. To już nie jest twój dom. Dom, w którym ojciec mierzył mój wzrost ołówkiem na framudze kuchennych drzwi. Dom, w którym zasypiałam przy dźwięku jego radia z pokoju obok. Dom, którego klucz nosiłam przy breloczku z małym srebrnym sercem, prezentem od niego na 18 urodziny. Jedna wiadomość od kobiety, która pojawiła się w naszym życiu dopiero kilka lat wcześniej, miała mi to wszystko odebrać. Wtedy po raz pierwszy poczułam nie tylko smutek. Poczułam coś twardszego. Jeszcze nie gniew. Raczej zimne zrozumienie, że ojciec nie bał się bez powodu. Macocha nie działała w rozpaczy. Ona miała gotowe słowa, gotową trasę, gotową wiadomość. I jeśli zaplanowała pustą drogę po pogrzebie, to musiała zaplanować też następny poranek. Zarzuciłam torbę na ramię i ruszyłam poboczem. Nie wiedziałam dokładnie, gdzie jestem, ale po kilkunastu minutach rozpoznałam drogę prowadzącą w stronę starej części miasteczka. Ojciec kiedyś jeździł tędy do pana Marka, swojego przyjaciela jeszcze z czasów, kiedy obaj pracowali w tym samym zakładzie. Pan Marek nie był rodziną, ale przez całe moje dzieciństwo był bliżej nas niż większość krewnych. Przychodził w soboty naprawiać kran, pił z ojcem herbatę w kuchni i zawsze przynosił mi czekoladę, nawet kiedy byłam już za duża, żeby ktoś traktował mnie jak dziecko. Nie miałam pewności, czy nadal mieszka pod tym samym adresem. Nie miałam nawet pewności, czy mnie przyjmie o tej porze, w takim stanie, z historią, która brzmiała jak coś z koszmaru. Ale telefon gasł. Niebo robiło się coraz ciemniejsze, a w kieszeni miałam kopertę, która zdawała się ważyć więcej z każdym krokiem. Szłam więc. Mijały mnie samochody. Żaden się nie zatrzymał. Może wyglądałam jak ktoś, kto nie chce pomocy. Może ludzie bali się mokrej kobiety w czerni, idącej poboczem po zmroku. A może świat naprawdę potrafi być najbardziej obojętny wtedy, kiedy człowiek najbardziej potrzebuje, żeby ktoś go zobaczył. Buty obtarły mi pięty, sukienka kleiła się do ciała, a torba ciążyła tak, jakby macocha spakowała do niej nie ubrania, ale cały wstyd, który chciała mi narzucić. Co kilka minut zatrzymywałam się i sprawdzałam kieszeń.
Koperta. Nadal była. Ojciec. Nadal był ze mną w jedyny sposób, w jaki mógł być. Kiedy w końcu dotarłam do domu pana Marka, w oknach paliło się światło. To był mały parterowy dom z krzywym płotem i starą jabłonią przed wejściem. Przez chwilę stałam pod furtką, nie mając odwagi zadzwonić. Wstyd uderzył mnie nagle mocniej niż deszcz. Wstyd, że zostałam wyrzucona. Wstyd, że nie miałam dokąd pójść. Wstyd, że jako dorosła kobieta stoję z torbą pod cudzym domem, bo moja własna macocha uznała, że można mnie zostawić na drodze jak niepotrzebny bagaż. Już miałam się odwrócić, kiedy drzwi otworzyły się same. Pan Marek stał w progu w rozpiętym swetrze z kubkiem w ręku. Przez sekundę patrzył na mnie bez słowa. Potem kubek zadrżał w jego dłoni. Marta? Dziecko, co się stało? To jedno słowo, dziecko, złamało we mnie coś, czego macocha nie zdołała złamać na drodze. Nie rozpłakałam się głośno. Po prostu zabrakło mi siły, żeby dalej stać prosto. Pan Marek wybiegł na deszcz, podtrzymał mnie za łokieć i wprowadził do środka. W korytarzu pachniało drewnem, herbatą i starym płaszczem suszącym się przy kaloryferze. Wszystko było tak zwyczajne, że aż bolało. Posadził mnie przy kuchennym stole, podał ręcznik i zaczął zdejmować z moich ramion mokry płaszcz. Ale kiedy dotknął kieszeni, odruchowo ją przytrzymałam. Spojrzał na moją rękę, potem na mnie. I wtedy w jego twarzy zobaczyłam coś, co sprawiło, że serce zabiło mi szybciej. On wiedział. Nie wszystko, może nie szczegóły, ale wiedział, że ta koperta istnieje. Masz ją? Zapytał cicho. Nie odpowiedziałam od razu. Położyłam dłoń na kieszeni i skinęłam głową. Pan Marek zamknął oczy, jakby przez cały dzień czekał na tę jedną wiadomość. Dzięki Bogu, wyszeptał. Twój ojciec bał się, że ona ci ją zabierze. Dopiero wtedy zrozumiałam, że ojciec nie tylko coś podejrzewał. On przygotował innych ludzi na to, co może się wydarzyć. Pan Marek postawił przede mną gorącą herbatę, ale moje dłonie tak drżały, że nie mogłam unieść szklanki. Usiadł naprzeciwko mnie i przez chwilę milczał, dobierając słowa tak ostrożnie, jakby każde mogło przeciąć ostatnią nić, na której się trzymałam. Twój tata był u mnie 2 tygodnie temu, powiedział w końcu. Już bardzo słaby, ale uparty jak zawsze. Poprosił, żebym po pogrzebie był pod telefonem. Mówił, że jeśli nie wrócisz do domu, albo jeśli stanie się coś dziwnego, mam ci pomóc dostać się rano do mecenasa Wróblewskiego. Dlaczego mi nie powiedział? Zapytałam. Głos miałam obcy, zachrypnięty, jakby należał do kogoś innego. Pan Marek spojrzał w bok, na ścianę, gdzie wisiało zdjęcie jego i mojego ojca sprzed lat. Obu młodszych, uśmiechniętych, z rękami ubrudzonymi smarem po naprawie jakiegoś starego samochodu. Bo nie chciał, żebyś żyła strachem w jego ostatnich dniach. I chyba nie chciał, żeby ona zauważyła, że coś wiesz. Zrobiło mi się zimno, mimo że siedziałam przy kaloryferze. Przypomniałam sobie ostatni tydzień w domu. Macocha zawsze była blisko. Za blisko. Wchodziła do pokoju ojca bez pukania, kiedy rozmawialiśmy. Zabierała listy ze skrzynki, zanim zdążyłam je zobaczyć. Mówiła, że ojciec musi odpoczywać, gdy tylko zostawaliśmy sami dłużej niż 5 minut. Wtedy tłumaczyłam to zmęczeniem, napięciem, strachem przed śmiercią. Teraz każdy szczegół wyglądał inaczej. Jak zasłona, którą ktoś właśnie odsłonił. Ona szukała dokumentów, powiedziałam powoli. W gabinecie taty. 2 dni temu weszłam i wszystkie szuflady były otwarte. Powiedziała, że szukała polisy pogrzebowej. Pan Marek nie wyglądał na zaskoczonego. Twój ojciec mówił, że może próbować. Czego? Przejąć kontrolę, zanim testament zostanie odczytany. Słowo testament zawisło nad stołem ciężko i cicho. Przez cały dzień istniało gdzieś w tle, jak zamknięte drzwi, za którymi ktoś oddycha. Teraz nagle było bliżej.
Jutro rano. Mecenas Wróblewski. Koperta. Macocha, która wyrzuca mnie na drogę, żeby powiedzieć: twój ojciec już cię nie obroni. Zapytałam pana Marka, czy wie, co jest w testamencie. Pokręcił głową. Nie, i dobrze, że nie wiem. Twój ojciec był bardzo ostrożny. Powiedział tylko, że masz prawo usłyszeć wszystko osobiście. Nic więcej. Przez chwilę siedzieliśmy w ciszy. W kuchni tykał zegar. Za oknem deszcz uderzał o parapet, a ja patrzyłam na swoje dłonie, blade i pomarszczone od wilgoci. Chciałam wiedzieć. Chciałam natychmiast rozerwać kopertę, przeczytać każde słowo, zrozumieć, czego macocha tak bardzo się bała. Ale ojciec nie zostawił mi jej po to, żebym uległa panice. Zostawił mi ją dlatego, że ufał, że wytrzymam do rana. To bolało prawie tak samo jak żałoba. Bo do tej pory myślałam, że po śmierci ojca nie mam już żadnego zadania. Że zostało mi tylko przeżyć pogrzeb, wrócić do domu i jakoś nauczyć się oddychać w świecie bez niego. A teraz okazało się, że ojciec dał mi ostatnią rzecz do zrobienia. Miałam dotrzeć tam, gdzie macocha nie chciała mnie widzieć. Telefon zawibrował na stole i oboje drgnęliśmy. Bateria pokazywała 2%. Na ekranie pojawiło się imię macochy. Nie odebrałam. Po chwili przyszła wiadomość. Gdzie jesteś? Potem druga. Jeśli masz przy sobie jakieś rzeczy ojca, masz je natychmiast oddać. Trzecia przyszła niemal od razu. To są sprawy dorosłych. Nie mieszaj się. Pan Marek przeczytał je przez moje ramię i jego twarz stwardniała. Nie odpisuj. Ona wie o kopercie? Zapytałam. Może się domyśla. Albo szuka czegoś, czego nie znalazła. Siedziałam bez ruchu, patrząc na ekran, aż zgasł całkiem. W ciemnej szybie telefonu odbiła się moja twarz. Blada, mokra, z oczami kogoś, kto w jeden dzień pochował ojca i stracił dom, ale nie stracił jeszcze wszystkiego. Pan Marek podał mi ładowarkę. Naładuj, rano może się przydać. A teraz posłuchaj mnie uważnie. O 7:30 zawiozę cię do kancelarii. Nie pojedziesz sama. Nie będziesz z nią rozmawiać bez świadka. I nie otworzysz tej koperty wcześniej, jeśli twój ojciec wyraźnie tego nie chciał. Kiwnęłam głową. Było coś kojącego w jego konkretnych zdaniach. Po całym dniu cudzej obojętności ktoś wreszcie mówił do mnie tak, jakby moje bezpieczeństwo było ważne. Jakby ojciec, nie mogąc już stanąć obok mnie, wyznaczył ludzi, którzy mieli przez chwilę trzymać jego miejsce. Pan Marek przygotował mi pokój po swojej zmarłej żonie. Było tam wąskie łóżko, szafa z zapachem lawendy i mała lampka z abażurem w kwiaty. Położyłam torbę przy drzwiach i dopiero wtedy zobaczyłam, że macocha spakowała ją chaotycznie. Kilka bluzek, jedna para spodni, szczotka do włosów, album ze zdjęciami bez okładki i stary sweter ojca, którego nie nosił od lat, ale który trzymałam w dolnej szufladzie, bo kiedyś pachniał jego wodą kolońską. Nie było dokumentów. Nie było mojego aktu urodzenia. Nie było kluczy. Nie było pudełka z pamiątkami po mamie. Zabrała mi nawet to, co nie miało żadnej wartości oprócz tej, że należało do mnie. Usiadłam na łóżku ze swetrem ojca na kolanach i nagle przypomniałam sobie dzień, w którym macocha po raz pierwszy weszła do naszego domu. Miała jasny płaszcz, czerwone paznokcie i uśmiech, który nie docierał do oczu. Ojciec był wtedy samotny od lat, a ja próbowałam być dorosła i życzliwa. Powiedziałam sobie, że każdy zasługuje na drugą szansę, że jeśli ona daje mu spokój, to ja nie będę przeszkadzać. Przez pierwsze miesiące była uprzejma, za uprzejma. Przynosiła mi kawę, pytała o pracę, mówiła sąsiadom, że traktuje mnie jak własną córkę. Ale kiedy ojciec wychodził z pokoju, jej głos się zmieniał. Musisz zrozumieć, że twój tata ma teraz swoje życie. Nie możesz wiecznie być małą dziewczynką. Dom nie może kręcić się wokół ciebie. Małe zdania, drobne ukłucia.
Tak małe, że kiedy opowiadałam o nich ojcu, brzmiały niewinnie. A ona zawsze potrafiła potem przy nim westchnąć i powiedzieć: nie wiem, dlaczego ona mnie tak nie lubi. Z czasem nauczyłam się milczeć. Dla świętego spokoju. Dla ojca. Bo był szczęśliwy, albo przynajmniej chciałam wierzyć, że jest. Teraz, siedząc w obcym pokoju, zrozumiałam, że moje milczenie było dla niej treningiem. Sprawdzała, ile może zabrać, zanim krzyknę. Dziś zabrała wszystko naraz. Nie spałam prawie wcale. Leżałam pod kocem i słuchałam, jak deszcz uderza o parapet. Co jakiś czas wyciągałam kopertę i oglądałam ją w świetle lampki. Na froncie było moje imię, napisane ręką ojca. Dla Marty. Litery były trochę nierówne, jakby pisał w pośpiechu albo z bólu. Pod spodem dopisał: zaufaj temu, co usłyszysz rano. Przesunęłam palcem po tych słowach. Chciałam ją otworzyć tak bardzo, że aż bolały mnie dłonie. Chciałam natychmiast wiedzieć, czego macocha tak się bała, ale bardziej niż ciekawość czułam odpowiedzialność. Ojciec zostawił mi ostatnią instrukcję, a ja nie mogłam jej złamać tylko dlatego, że noc była długa. Przed świtem usłyszałam cichy odgłos w kuchni. Pan Marek już wstał. Kiedy weszłam, miał na sobie marynarkę, której pewnie nie nosił od lat, i polerował okulary przy stole. Na mój widok skinął głową. Nie powiedział: będzie dobrze. Dobrze wiedział, że po takim dniu to zdanie brzmi jak kłamstwo. Powiedział tylko: pojedziemy wcześniej. Wypiłam kilka łyków herbaty, choć żołądek miałam ściśnięty. Włożyłam wciąż wilgotną czarną sukienkę, związałam włosy i schowałam kopertę do wewnętrznej kieszeni płaszcza, którą pan Marek zabezpieczył agrafką. Na wszelki wypadek, powiedział. W samochodzie milczeliśmy. Miasto budziło się powoli. Ludzie otwierali piekarnie, ktoś prowadził psa. Autobus zatrzymał się przy rynku. Zwykły poranek dla innych. Dla mnie każda ulica prowadziła do jednych drzwi, za którymi miałam dowiedzieć się, czy ojciec naprawdę zdołał mnie ochronić po śmierci. Kancelaria mecenasa Wróblewskiego mieściła się w starej kamienicy niedaleko sądu. Nad wejściem wisiała mosiężna tabliczka, wypolerowana tak dokładnie, że odbijała blade światło poranka. Przyjechaliśmy 20 minut przed czasem, ale ona już tam była. Macocha stała przy schodach w czarnym płaszczu, z włosami ułożonymi tak starannie, jakby poprzedniego wieczoru nie zostawiła mnie na mokrej drodze. Przez chwilę patrzyła na mnie bez ruchu. Potem jej twarz zmieniła się tak szybko, że ktoś obcy mógłby tego nie zauważyć. Ale ja zauważyłam. To nie była zwykła złość. To nie była nawet pogarda, którą znałam z domu. To był strach. Mały, szybki błysk w oczach kobiety, która była pewna, że po pogrzebie ojca zniknę z jej drogi tak samo łatwo, jak zniknęłam z tylnego siedzenia jej samochodu. Pan Marek wysiadł pierwszy i stanął obok mnie. Macocha zrobiła krok w naszą stronę. Co ty tutaj robisz? Syknęła. Jej głos był cichy, ale ostry jak szkło. Nie odpowiedziałam od razu. Położyłam dłoń na kieszeni płaszcza, tam, gdzie pod materiałem czekała koperta ojca. I wtedy po raz pierwszy od pogrzebu poczułam, że on naprawdę coś przewidział. Macocha nie bała się mojego bólu. Nie bała się moich łez. Nie bała się nawet tego, że zostałam upokorzona. Bała się tylko jednego, że mimo wszystko przyszłam. Co ty tutaj robisz? Powtórzyła macocha, ale tym razem w jej głosie było coś więcej niż złość. Była w nim panika, której nie umiała całkiem ukryć. Stała na schodach kancelarii w czarnym płaszczu, z twarzą ułożoną w żałobny spokój, ale oczy miała niespokojne. Przesuwały się po mnie szybko, od mokrych butów, przez torbę w dłoni pana Marka, aż do kieszeni mojego płaszcza. Wiedziała, że coś mam. Może nie wiedziała dokładnie co, może tylko się domyślała,
Ale w tej jednej sekundzie zrozumiałam, że poprzedniego wieczoru nie zostawiła mnie na drodze dlatego, że byłam dla niej ciężarem. Zostawiła mnie tam, bo bała się, że dotrę tutaj. Pan Marek stanął pół kroku przede mną, spokojny, ale twardy. Przyjechała tam, gdzie prosił ją ojciec. Macocha spojrzała na niego tak, jakby dopiero teraz zauważyła, że nie jestem sama. To sprawy rodzinne, powiedziała chłodno. Nie powinien się pan wtrącać. Pan Marek nie podniósł głosu. Jan był moim przyjacielem. Poprosił mnie, żebym się wtrącił, jeśli zajdzie potrzeba. Na chwilę zapadła cisza. Za nami ktoś przeszedł chodnikiem, niosąc papierową torbę z piekarni. Normalny poranek toczył się obok nas. Jakby przed wejściem do kancelarii nie rozstrzygało się właśnie coś, co mogło zmienić całe moje życie. Macocha zrobiła krok w dół. Marto, posłuchaj mnie. Jesteś zmęczona. Wczoraj był trudny dzień. Twój ojciec nie żyje, wszyscy jesteśmy w szoku. Nie rób scen. To było niemal zabawne, gdyby nie bolało tak bardzo. Poprzedniego wieczoru wyrzuciła moją torbę na mokry asfalt. Zostawiła mnie przy pustej szosie i napisała, że dom już do mnie nie należy. A teraz, w świetle poranka, pod tabliczką kancelarii mówiła do mnie tonem kobiety troskliwej, rozsądnej, prawie matczynej. Nie robię scen, odpowiedziałam cicho. Przyszłam na odczytanie testamentu mojego ojca. Jej usta drgnęły. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Twój ojciec był bardzo chory. W ostatnich tygodniach mylił ludzi, daty, dokumenty. Nie wszystko, co mówił, miało sens. To zdanie przeszło przeze mnie jak zimny nóż. Przez moment zobaczyłam ojca w łóżku, bladego, chudszego niż kiedykolwiek, ale z oczami tak przytomnymi, że kiedy ścisnął moją dłoń, wiedziałam, że walczy nie tylko z chorobą. Walczy z czasem. Mój ojciec wiedział, co mówi, powiedziałam. Macocha nachyliła się bliżej, a jej głos spadł do szeptu. Nie bądź głupia. Jeśli wejdziesz do środka i zaczniesz opowiadać jakieś bzdury, tylko się ośmieszysz. Ludzie zobaczą rozhisteryzowaną córkę, która nie potrafi pogodzić się ze śmiercią ojca. Pan Marek napiął ramiona, ale nie pozwoliłam mu odpowiedzieć. Wczoraj też mówiłaś, że ojciec już mnie nie obroni, powiedziałam. A jednak stoję tutaj. Jej twarz stwardniała. Przez krótką chwilę nie było już maski żałoby, żadnej uprzejmości, żadnego udawania. Była tylko ta sama kobieta, która otworzyła drzwi samochodu przy pustej drodze i patrzyła, jak deszcz zalewa moją torbę. Jeszcze możesz wyjść z tego bez wstydu, syknęła. Oddaj mi to, co masz i wróć do pana Marka. Potem porozmawiamy. Nie mam z tobą o czym rozmawiać. Masz. O swoim pokoju, o rzeczach, o tym, gdzie będziesz mieszkać. Prawie się uśmiechnęłam, choć wcale nie było mi do śmiechu. Wczoraj napisałaś, że to już nie jest mój dom. Macocha zamilkła. W tej samej chwili drzwi kamienicy otworzyły się i w progu stanął mecenas Wróblewski. Był starszym mężczyzną o prostych plecach, siwych włosach i spojrzeniu człowieka, który nie potrzebuje podnosić głosu, żeby wszyscy zaczęli słuchać. Miał na sobie granatowy garnitur i trzymał w dłonie cienką teczkę. Najpierw spojrzał na macochę, potem na pana Marka, a na końcu na mnie. Pani Marto, powiedział spokojnie. Dobrze, że pani jest. Te słowa były krótkie, zwyczajne, ale poczułam je w gardle jak łzy. Dobrze, że pani jest. Nie, co pani tu robi. Nie, to nie pani sprawa. Nie, proszę nie robić kłopotu. Po prostu dobrze, że pani jest. Macocha natychmiast odwróciła się do niego. Panie mecenasie, uważam, że powinniśmy porozmawiać najpierw sami. Marta jest w bardzo złym stanie. Wczoraj ledwo trzymała się na nogach. Dziś najwyraźniej ktoś ją tu przywiózł i nastawił przeciwko mnie.
Pan Marek prychnął cicho, ale mecenas nawet nie mrugnął. Odczytanie testamentu odbędzie się zgodnie z wolą pana Jana. Pani Marta ma być obecna. Ale ona nie mieszka już w domu, wyrwało się macosze. Powiedziała to za szybko, za ostro. Jakby właśnie zdradziła część planu, którego nie zamierzała pokazywać. Mecenas spojrzał na nią uważniej. Nie rozumiem, jaki ma to związek z obecnością córki spadkodawcy przy odczytaniu testamentu. Macocha zacisnęła palce na torebce. Chodzi mi tylko o to, że pewne sprawy zostały już ustalone. Przez kogo? Zapytał mecenas. Nie odpowiedziała. Powietrze między nami zrobiło się ciężkie. Po raz pierwszy zobaczyłam, że w gabinecie prawnika jej pewność siebie nie działa tak samo jak w naszym domu. Tam mogła trzaskać szufladami, decydować, kto ma wejść do pokoju ojca, odbierać telefony i zamykać drzwi. Tutaj każde słowo zostawiało ślad. Każde zdanie mogło obrócić się przeciwko niej. Mecenas odsunął się od wejścia. Proszę do środka. Weszłam za panem Markiem, czując, jak koperta dotyka moich żeber przez materiał płaszcza. Nie wyjęłam jej jeszcze. Nie chciałam robić nic za wcześnie. Ojciec napisał: zaufaj temu, co usłyszysz rano. Więc miałam słuchać. Jeszcze przez chwilę tylko słuchać. Poczekalnia kancelarii była niewielka, z ciemnymi krzesłami ustawionymi pod ścianą, zegarem nad drzwiami i półką pełną równych segregatorów. Pachniało papierem, kawą i czymś starym, może drewnem, może kurzem ukrytym w listwach podłogi. Usiadłam obok pana Marka. Macocha zajęła miejsce naprzeciwko, zakładając nogę na nogę tak starannie, jakby każdy ruch ćwiczyła przed lustrem. Na stoliku leżały gazety, ale nikt po nie nie sięgnął. Mecenas zniknął na chwilę w gabinecie, zostawiając nas z ciszą, w której było słychać tylko tykanie zegara. Macocha patrzyła na mnie bez mrugania. Nie takim spojrzeniem, jakim patrzy się na kogoś pogrążonego w żałobie. Patrzyła jak ktoś, kto próbuje ocenić, ile wie przeciwnik. Wciąż możesz powiedzieć, że źle się czujesz, odezwała się nagle. Nikt nie będzie miał ci tego za złe. Pójdziesz odpocząć, a ja załatwię formalności. Nie odpowiedziałam. Marto, naprawdę myślisz, że twój ojciec chciałby, żebyś siedziała tutaj w takim stanie? Żebyś rozdrapywała wszystko dzień po pogrzebie? Zacisnęłam dłonie na kolanach. Chciała użyć ojca przeciwko mnie. Tego samego ojca, którego wieczorem odarła z człowieczeństwa jednym zdaniem. Twój ojciec już cię nie obroni. Pan Marek pochylił się lekko. Jan chciał, żeby Marta tu była. Macocha uśmiechnęła się do niego bez ciepła. Pan Marek, jak zawsze, wie wszystko najlepiej. Nie wszystko, odpowiedział. Ale wiem, kiedy ktoś się czegoś boi. Jej twarz zadrżała, tylko przez sekundę. Potem znów była wdową w czerni, skrzywdzoną przez niewdzięczną pasierbicę i wtrącającego się przyjaciela zmarłego. Boję się jedynie o spokój mojego męża, powiedziała. Po raz pierwszy od rana poczułam gniew tak wyraźny, że aż zrobiło mi się gorąco. Mojego męża. Jakby mój ojciec był teraz tylko jej tytułem, jej argumentem, jej podpisem pod cudzym planem. Mój ojciec nie miał spokoju przez ostatnie tygodnie, powiedziałam cicho. Za każdym razem, kiedy chciał ze mną porozmawiać, wchodziłaś do pokoju. Bo był chory. Zabierałaś listy ze skrzynki. Bo prowadziłam dom. Szukałaś czegoś w jego gabinecie. Bo musiałam przygotować pogrzeb. Każda odpowiedź była szybka, gotowa. Tak gotowa, że przestała brzmieć jak prawda. Macocha pochyliła się w moją stronę. Uważaj, co mówisz. Żałoba nie daje ci prawa do oszczerstw. Wtedy drzwi gabinetu otworzyły się ponownie. Zapraszam, powiedział mecenas. Możemy zaczynać. Gabinet był większy niż poczekalnia,
ale przez ciężkie zasłony i ciemne regały wydawał się zamknięty jak pudełko. Na ścianie wisiał stary obraz rynku naszego miasta, a pod nim stało biurko z grubym blatem, na którym leżała teczka przewiązana sznurkiem. Obok niej stała szklanka wody, pióro i mały dyktafon. Mecenas zauważył moje spojrzenie. Nagrywam przebieg odczytania za zgodą stron i zgodnie z dyspozycją pana Jana. Jeśli ktoś ma zastrzeżenia, proszę zgłosić je teraz. Macocha natychmiast zesztywniała. Nagrywa pan? Tak. Po co? Ponieważ pani mąż o to poprosił. To było pierwsze uderzenie, którego nie mogła przewidzieć. Nieduże, nieostateczne, ale wystarczające, żeby jej palce znów zacisnęły się na torebce. Pan Marek usiadł przy ścianie. Ja na krześle po lewej stronie biurka, macocha po prawej. Między nami leżała teczka ojca. Przez kilka sekund nie mogłam oderwać od niej wzroku. Tyle razy widziałam ojca przy kuchennym stole, kiedy porządkował rachunki, odkładał dokumenty do koszulek, podpisywał coś starannie swoim równym pismem. Zawsze mówił, że papier ma pamięć. Ludzie mogą kłamać, mogą zapominać, mogą udawać, że coś się nie wydarzyło, ale papier czeka cierpliwie. Wtedy myślałam, że to tylko jedno z jego starych powiedzeń. Teraz siedziałam przed papierem, który być może pamiętał więcej niż ja. Mecenas otworzył notes. Zanim przejdziemy do testamentu, muszę potwierdzić obecność osób wskazanych przez pana Jana. Pani Marta, córka spadkodawcy. Skinęłam głową. Obecna. Pani Krystyna, żona spadkodawcy. Macocha poprawiła się na krześle. Obecna. Pan Marek, świadek wskazany w dyspozycji dodatkowej. Obecny, powiedział pan Marek. Macocha odwróciła głowę tak gwałtownie, że kolczyk błysnął przy jej szyi. Świadek? Jaki świadek? Mecenas spojrzał w dokumenty. Pan Jan poprosił, aby pan Marek był obecny przy przekazaniu pewnych informacji, jeśli pani Marta zgłosi się z kopertą. Cisza spadła na gabinet tak nagle, że usłyszałam własny oddech. Macocha powoli przeniosła wzrok na mnie. Już nie udawała, że nie wie, o czym mowa. Jej oczy zatrzymały się dokładnie na kieszeni mojego płaszcza. Mecenas odłożył notes i spojrzał na mnie. Pani Marto, czy ma pani przy sobie kopertę przekazaną przez ojca? W tej chwili wszystko, co wydarzyło się od wczoraj, skupiło się w jednym punkcie. Deszcz, pusta droga, torba w kałuży. SMS. To już nie jest twój dom. Kuchnia pana Marka. Noc bez snu. Ojciec mówiący. Zaufaj temu, co usłyszysz rano. Powoli rozpięłam płaszcz. Macocha pochyliła się tak nieznacznie, że ktoś mógłby tego nie zauważyć, ale ja widziałam każdy ruch. Wyjęłam kopertę i położyłam ją na biurku. Nie była duża. Zwykły kremowy papier, moje imię, nierówne litery ojca, pieczęć na brzegu. A jednak, kiedy znalazła się między nami, macocha wyglądała tak, jakby ktoś położył na stole nóż. To może być cokolwiek, powiedziała szybko. Ona mogła to napisać sama, albo ktoś jej to podsunął. Mecenas nie odpowiedział od razu. Wziął kopertę w dłonie, obejrzał pieczęć, potem pismo na froncie. Koperta jest nienaruszona. Skąd pan wie, że to pismo Jana? Ponieważ pracowałem z panem Janem przez ponad 20 lat. Był chory. W dniu sporządzenia dyspozycji miał pełną zdolność do czynności prawnych, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim i obecnością 2 świadków. Macocha zamilkła, ale jej oczy pociemniały. To nie była jeszcze przegrana. To była dopiero pierwsza brama, której nie udało jej się zamknąć. Mecenas położył kopertę z powrotem na biurku. Zgodnie z wolą pana Jana, koperta zostanie otwarta przed odczytaniem testamentu. Poczułam, jak serce uderza mi mocniej. Przed?
Zapytałam. Tak, pani ojciec zostawił taką kolejność. Macocha natychmiast się wtrąciła. Sprzeciwiam się. Testament powinien być odczytany bez żadnych teatralnych dodatków. Mecenas spojrzał na nią spokojnie. To nie jest teatr, proszę pani. To dyspozycja zmarłego. Mój mąż nie życzyłby sobie, żeby ktoś robił z tego przedstawienie. Pani mąż bardzo dokładnie opisał, czego sobie życzy. Po tych słowach mecenas sięgnął po nożyk do papieru. Nie wiem, czego się spodziewałam. Może listu? Może kilku zdań pożegnania? Może wyjaśnienia, dlaczego ojciec bał się macochy bardziej, niż pozwalał mi zobaczyć. Kiedy ostrze przecięło brzeg koperty, miałam wrażenie, że w gabinecie nikt nie oddycha. Mecenas wyjął ze środka złożoną kartkę i mały klucz przyczepiony do metalowego kółka. Klucz uderzył cicho o blat, a macocha natychmiast spojrzała na niego z takim napięciem, że aż zrobiło mi się zimno. Wiedziała, do czego pasuje. Ja nie. Mecenas rozłożył kartkę. Przez chwilę czytał po cichu, jakby upewniał się, że może odczytać tekst bez przerwy. Potem podniósł wzrok. To jest list pana Jana do córki. Został sporządzony tego samego dnia, co dyspozycja dodatkowa. Odczytam tylko fragment wskazany przez pana Jana jako istotny dla sprawy spadkowej. Macocha poruszyła się na krześle. Chcę zobaczyć ten list. Zobaczy go pani w odpowiednim momencie, jeśli będzie pani do tego uprawniona. Jestem jego żoną, a adresatką listu jest córka. Te słowa były drugim uderzeniem, tym razem mocniejszym. Mecenas zaczął czytać. Marto, jeśli słyszysz te słowa w kancelarii, to znaczy, że zrobiłaś dokładnie to, o co cię prosiłem. Wiem, że droga do tego miejsca mogła być dla ciebie trudna. Wiem też, że osoba, która powinna okazać ci wsparcie po mojej śmierci, może próbować odsunąć cię od domu, dokumentów i ode mnie samego. Nie pozwól, żeby ktokolwiek wmówił ci, że moja śmierć odebrała ci prawo do prawdy. Głos mecenasa był równy, ale ja słyszałam pod nim głos ojca. Słyszałam go tak wyraźnie, że musiałam zacisnąć dłonie na kolanach, żeby się nie rozpłakać. Macocha wpatrywała się w blat. Na jej twarzy nie było już żałoby. Była tylko złość, że zmarły człowiek mówił dalej, choć ona była pewna, że go uciszyła. Mecenas kontynuował. Klucz dołączony do tej koperty otwiera dolną szufladę w moim biurku, nie w domu. Znajdują się tam dokumenty, które przekazałam mecenasowi Wróblewskiemu w kopii oraz lista rzeczy, które powinny zostać zabezpieczone przed odczytaniem testamentu. Jeśli Krystyna twierdzi, że nie masz prawa wejść do domu, jeśli próbuje zatrzymać twoje rzeczy, jeśli mówi, że wszystko zostało już ustalone, nie wierz jej. Do czasu zakończenia postępowania nikt nie ma prawa wyrzucić cię z domu, ani rozporządzać moimi rzeczami bez podstawy prawnej. W tym momencie macocha poderwała głowę. To absurd. On nie mógł tego napisać. Mecenas przerwał czytanie. Czy kwestionuje pani autentyczność pisma? Kwestionuje jego stan. To zostanie odnotowane. Niech pan sobie odnotowuje, co pan chce. Jan był pod wpływem leków. Ona mogła mu coś nagadać. Wskazała na mnie palcem, jakby nagle nie była wdową, ale oskarżycielką. Od dawna próbowała nastawić go przeciwko mnie. Była zazdrosna. Nie mogła znieść, że miał żonę. Te słowa powinny mnie zaboleć, ale o dziwo poczułam tylko zmęczenie. Całe lata jej małych zdań, półuśmiechów, westchnień przy ojcu. Sugestii, że jestem niedojrzała, zaborcza, niewdzięczna, nagle zebrały się w jedno. To była jej ulubiona historia. Ja jako problem. Ja jako przeszkoda. Ja jako córka, która nie chciała pozwolić ojcu być szczęśliwym. Pan Marek nie wytrzymał. Krystyno, wczoraj zostawiła się na drodze. Cisza eksplodowała w gabinecie. Macocha odwróciła się powoli.
Słucham? Marta przyszła do mnie przemoczona, z torbą po pogrzebie własnego ojca. Nie mów tutaj o trosce. Twarz macochy przybrała wyraz obrażonej godności. Nie wiem, co ona panu opowiedziała, ale to nie tak wyglądało. A jak? Zapytał mecenas. Macocha spojrzała na niego, potem na mnie. Zrozumiała, że każde słowo jest nagrywane. Była zdenerwowana. Wysiadła sama. Na pustej szosie? Zapytałam cicho. Jej oczy zwęziły się. Nie pamiętasz dobrze. Byłaś w histerii. Wtedy sięgnęłam po telefon. Drżącymi palcami odblokowałam ekran, który przez noc zdążył się naładować. Otworzyłam wiadomość. Nie wracaj. To już nie jest twój dom. Położyłam telefon na biurku ekranem do góry. Mecenas spojrzał. Pan Marek też. Macocha nie musiała patrzeć. Znała te słowa. Sama je napisała. Nie było żadnego krzyku. I właśnie dlatego ta chwila była tak mocna. Macocha siedziała w eleganckim płaszczu, z pierścionkami na dłoniach i starannie ułożoną twarzą. A między nami leżała jej własna wiadomość. Krótka, zimna, wystarczająca. Mecenas zrobił notatkę. Dołączymy kopię tej korespondencji do akt, jeśli pani Marta wyrazi zgodę. Wyrażam, powiedziałam. Macocha zaśmiała się sucho. Naprawdę? Będziecie teraz robić sprawę z jednej wiadomości? Byłam po pogrzebie męża. Miałam prawo być zdenerwowana. Każdy miał prawo być zdenerwowany, odpowiedział mecenas. Nie każdy pisał córce zmarłego, że dom już do niej nie należy przed odczytaniem testamentu. Trafił dokładnie tam, gdzie bolało. Macocha zamilkła. Mecenas wrócił do listu. Marto, jeśli Krystyna będzie próbowała powiedzieć, że nie miałaś ze mną kontaktu, że nie interesowałaś się mną, albo że chciałem cię odsunąć, pamiętaj, to nieprawda. Nigdy nie przestałaś być moją córką. I żaden podpis, żadne małżeństwo, żadna cudza wersja wydarzeń nie może tego zmienić. Nie wytrzymałam. Łzy spłynęły mi po twarzy, ale tym razem nie były takie jak na drodze. Tam byłyby łzami upokorzenia. Tutaj były dowodem, że ojciec jednak znalazł sposób, żeby dotknąć mojej dłoni jeszcze raz. Pan Marek podał mi chusteczkę. Macocha patrzyła w bok, jakby każdy przejaw mojego bólu był dla niej niewygodnym świadkiem. Mecenas odłożył list. Pozostała część ma charakter osobisty i zostanie przekazana pani Marcie po zakończeniu czynności. Chciałam zapytać o klucz, o dokumenty, o to, co ojciec zabezpieczył, ale mecenas już sięgał po przewiązaną sznurkiem teczkę. Przejdziemy teraz do testamentu. Wtedy macocha spróbowała ostatni raz zatrzymać to, co i tak już się zaczęło. Panie mecenasie, zanim pan cokolwiek odczyta, żądam, żeby sprawdzono, czy to jest ostatnia wersja testamentu. To jest ostatnia wersja testamentu, którą pan Jan złożył w kancelarii. Mógł sporządzić późniejszą. Czy posiada pani taki dokument? Nie, ale w takim razie odczytuję dokument znajdujący się w aktach. Jako żona mam chyba prawo wiedzieć, czy mój mąż nie działał pod presją. Mecenas spojrzał na nią długo. Ma pani prawo zgłaszać zastrzeżenia i każde z nich zostanie odnotowane. Ale nie ma pani prawa uniemożliwiać odczytania testamentu. Macocha opadła na krzesło, ale jej oczy wciąż były żywe, szybkie, szukające szczeliny. On obiecał mi, że dom zostanie przy mnie, powiedziała nagle, cicho, prawie do siebie. Po tych słowach w gabinecie zapadła inna cisza. Nie taka jak wcześniej. Ta była cięższa, bo przez przypadek odsłoniła prawdziwe serce sprawy. Nie chodziło o żałobę. Nie chodziło o spokój ojca. Nie chodziło nawet o mnie jako rozhisteryzowaną córkę. Chodziło o dom, o klucze, o gabinet, o szuflady, które przeszukiwała,
o dokumenty, których nie znalazła. Spojrzałam na nią i po raz pierwszy zobaczyłam nie tylko okrucieństwo, ale też desperację. Ona była przekonana, że ojciec coś jej obiecał, albo że zdołała sprawić, by tak myślał. A teraz, w kancelarii, przy świadkach, z nagraniem włączonym na biurku, nie miała już samochodu, pustej drogi ani zamkniętych drzwi. Miała tylko swoje słowa, a one zaczynały jej szkodzić. Mecenas rozwiązał sznurek teczki. Za chwilę usłyszymy, co pan Jan faktycznie postanowił. Patrzyłam, jak wyjmuje dokument z akt. Kilka stron, równo spiętych, z podpisem ojca na dole. Znałam ten podpis. Widziałam go na usprawiedliwieniach do szkoły, na kartkach urodzinowych, na starych przelewach, na umowie pierwszego telefonu, który kupił mi, kiedy poszłam na studia. Ten sam ruch ręki, ta sama lekko wydłużona ostatnia litera nazwiska. Ojciec był tutaj. Nie w ciele, nie w głosie, nie przy moim ramieniu, tak jak chciałam. Ale był w każdym słowie, które zostawił, zanim macocha zdążyła zamknąć za mną drzwi. Mecenas poprawił okulary. Testament pana Jana Kowalskiego, sporządzony dnia... Zaczął od formalnych danych, daty, miejsca, potwierdzenia tożsamości. Macocha siedziała nieruchomo, ale jej palce znów kręciły obrączką. Pan Marek patrzył w podłogę. Ja słuchałam każdego słowa tak uważnie, jakby od pojedynczej sylaby zależało, czy będę miała dokąd wrócić. Przez pierwsze minuty dokument brzmiał zwyczajnie. Ojciec pisał o pogrzebie, o kilku pamiątkach, o tym, że chce, aby jego zegarek trafił do mnie, a stare narzędzia do pana Marka, jeśli ten zechce je przyjąć. Macocha zaczęła oddychać spokojniej. Nawet lekko uniosła podbródek, jakby ta zwyczajność była dla niej dobrym znakiem. Potem mecenas przewrócił stronę. Papier zaszeleścił cicho, ale w moich uszach zabrzmiało to jak otwarcie drzwi. W zakresie nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej, przeczytał. Macocha nagle przestała poruszać obrączką. Mecenas zrobił krótką pauzę, żeby poprawić kartkę. A ja wtedy zrozumiałam, że za moment usłyszę nie tylko, komu ojciec zostawił dom. Usłyszę, czy kobieta, która wyrzuciła mnie po pogrzebie na pustą drogę, naprawdę była tak pewna swojego zwycięstwa, czy tylko panicznie bała się prawdy, zapisanej na następnej stronie. W zakresie nieruchomości położonej przy ulicy Lipowej, przeczytał mecenas, a mnie nagle zabrakło powietrza. To był nasz dom. Nie jakiś wpis w papierach, nie adres w urzędowym dokumencie, ale miejsce, w którym ojciec zapalał lampkę w kuchni, zanim wracałam wieczorem ze szkoły. Miejsce, gdzie zimą suszyły się moje rękawiczki, gdzie na framudze drzwi wciąż były kreski mojego wzrostu, gdzie w ogrodzie rosła stara grusza, pod którą ojciec postawił ławkę po śmierci mamy. Macocha siedziała nieruchomo, ale widziałam, jak zmienił się jej oddech. Już nie udawała, że chodzi o spokój ojca. Już nie udawała, że martwi się moim stanem. Cała jej twarz czekała tylko na jedno słowo. Mecenas poprawił kartkę i czytał dalej. Nieruchomość stanowiącą mój majątek osobisty, nabytą przed zawarciem małżeństwa z Krystyną, zapisuję w całości mojej córce, Marcie Kowalskiej. Przez chwilę nie rozumiałam, co usłyszałam. Słowa dotarły do mnie jak przez wodę. W całości. Mojej córce, Marcie. Nie poczułam triumfu. Nie od razu. Najpierw poczułam coś znacznie głębszego, cichszego, prawie bolesnego. Ojciec nie pozwolił, żeby wyrzucono mnie z mojego życia. Nie pozwolił, żeby kobieta, która zostawiła mnie po pogrzebie na pustej drodze, zamknęła za mną drzwi i nazwała to końcem. Macocha poderwała się z krzesła tak gwałtownie, że torebka spadła jej z kolan. Nie, powiedziała. Jedno słowo, suche i ostre. Nie, to niemożliwe. Mecenas nie podniósł wzroku. Proszę usiąść. Dokument nie został jeszcze odczytany do końca. On mi obiecał ten dom.
Głos jej się załamał, ale nie ze smutku, ze wściekłości. Przez lata nim się zajmowałam. Ja byłam przy nim, kiedy chorował. Ja prowadziłam ten dom. Ona pojawiała się, kiedy jej pasowało. Pan Marek odwrócił głowę w jej stronę. Marta była przy ojcu prawie codziennie. Nie pytałam pana, syknęła. Mecenas spokojnie położył dłoń na dokumencie. Pani Krystyno, każde pani zastrzeżenie może zostać zgłoszone w odpowiednim trybie. Teraz proszę nie przerywać odczytania testamentu. Usiadła, ale nie dlatego, że się uspokoiła. Usiadła jak ktoś, kto jeszcze liczy, że w następnych zdaniach pojawi się furtka. Patrzyła na mecenasa tak, jakby mogła wymusić inną treść samą siłą spojrzenia. A ja siedziałam bez ruchu, z rękami zaciśniętymi na chusteczce, której papier rozmiękł od moich palców. Dom nie był jeszcze fizycznie mój. Wiedziałam, że będą formalności, dokumenty, sąd, czas. Ale po raz pierwszy od pogrzebu ktoś powiedział jasno, że macocha nie miała prawa jednym SMS-em wyrzucić mnie z miejsca, które ojciec chronił dla mnie do ostatniego podpisu. Mecenas czytał dalej. Mojej żonie, Krystynie Kowalskiej, pozostawiam środki przewidziane osobnym zapisem pieniężnym wskazane w załączniku nr 2, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie obejmuje prawa do rozporządzania nieruchomością, dokumentami osobistymi, pamiątkami rodzinnymi, ani przedmiotami należącymi do mojej córki. Macocha zaśmiała się krótko, prawie bezdźwięcznie. Czyli kupił mnie za jałmużnę? Mecenas spojrzał na nią znad okularów. To nie jest jałmużna, to zapis pieniężny i nie jest przedmiotem oceny emocjonalnej w tej chwili. Oczywiście, bo papier jest ważniejszy niż życie. Wtedy pierwszy raz odezwałam się mocniej. Wczoraj papier nie był ci potrzebny, żeby napisać, że dom nie jest mój. Odwróciła się do mnie powoli. Ty naprawdę nic nie rozumiesz. Dom zostaje przy osobie, która umiała się nim zająć. Nie przy kimś, kto wraca dopiero wtedy, gdy można coś dostać. Te słowa powinny mnie zranić, ale nagle zobaczyłam, jak rozpaczliwie są słabe. Przez lata umiała uderzać półsłówkami, w kuchni, w korytarzu, za plecami ojca. Teraz każde jej zdanie stawało na środku pokoju i wszyscy mogli zobaczyć, z czego naprawdę było zrobione. Wróciłam wczoraj z pogrzebu ojca, powiedziałam. To ty nie pozwoliłaś mi wejść do domu, bo nie chciałam awantur. Nie, bo bałaś się testamentu. Twarz jej pobladła. Trafiłam. Nie dlatego, że byłam odważna. Dlatego, że po raz pierwszy prawda była prostsza od jej kłamstw. Mecenas kontynuował, zanim zdążyła odpowiedzieć. Zobowiązuję wykonawcę testamentu do zabezpieczenia gabinetu, dokumentów oraz rzeczy osobistych mojej córki niezwłocznie po odczytaniu niniejszego dokumentu. W szczególności wskazuję, że moja córka nie może zostać pozbawiona dostępu do domu bez podstawy prawnej. W razie prób usunięcia jej rzeczy, zmiany zamków lub ukrywania korespondencji, proszę o niezwłoczne sporządzenie protokołu. Słowo po słowie ojciec opisywał dokładnie to, co ona próbowała zrobić. Nie wiedziałam, czy przewidział każdy szczegół, czy po prostu znał ją lepiej, niż chciał mi powiedzieć. Macocha też to rozumiała. Jej złość zaczęła mieszać się ze strachem. Już nie mogła udawać, że to wszystko przypadek. Nie po pustej drodze, nie po wiadomości, nie po kopercie, nie po kluczu leżącym na biurku. Mecenas sięgnął po mały klucz, który wypadł wcześniej z koperty. Położył go na otwartej dłoni i spojrzał na mnie. Pani ojciec wskazał, że ten klucz jest przeznaczony dla pani. Otwiera dolną szufladę w jego biurku, ale nie tę w domu. Chodzi o biurko znajdujące się tutaj, w kancelarii, z którego korzystał podczas spotkań ze mną w ostatnich tygodniach. Przez moment nie zrozumiałam. Myślałam, że ojciec mówił o swoim gabinecie przy ulicy Lipowej. O tym pokoju z zieloną lampą, starym fotelem i zapachem papieru.
Mecenas wstał, podszedł do bocznej szafki i odsunął niewielkie drewniane biurko stojące pod ścianą. Było proste, ciemne, z 3 szufladami po lewej stronie. Pan Jan poprosił, żeby nikt poza panią nie otwierał tej szuflady. Macocha natychmiast wstała. To jest niedopuszczalne. Jako żona mam prawo wiedzieć, co tam jest. Za chwilę zostanie sporządzony protokół, odpowiedział mecenas. Ale zgodnie z wolą pana Jana klucz przekazuje najpierw córce. Podał mi go. Metal był chłodny i lekki, a jednak miałam wrażenie, że trzymam w dłoni cały ciężar ostatnich tygodni życia ojca. Wstałam powoli. Nogi miałam miękkie, ale pan Marek poruszył się za mną, jakby był gotów mnie podtrzymać. Nie musiał. Podeszłam do biurka, uklękłam przy dolnej szufladzie i wsunęłam klucz do zamka. Przez sekundę nie chciał się obrócić. Pomyślałam absurdalnie, że może to pomyłka, że może jednak nic się nie otworzy, że za chwilę wszystko okaże się tylko kolejną iluzją. Potem zamek kliknął cicho. Szuflada wysunęła się z lekkim oporem. W środku leżała teczka z moim imieniem, małe pudełko po zegarku ojca i kopia dokumentu przewiązana cienką gumką. Mecenas poprosił, żebym położyła teczkę na biurku. Zrobiłam to. Macocha patrzyła na nią z twarzą, która nie miała już nic wspólnego z żałobą. W teczce znajdowały się rzeczy, których macocha szukała w domu i których nie mogła znaleźć, bo ojciec wyniósł je wcześniej do kancelarii. Kopia aktu własności, wykaz pamiątek rodzinnych, lista dokumentów osobistych, a także krótka notatka podpisana przez ojca i 2 świadków. Mecenas odczytał ją spokojnie. W ostatnich tygodniach zauważyłem próbę ograniczania kontaktu mojej córki ze mną, przejmowania korespondencji oraz naciski dotyczące domu. Nie chcę, aby po mojej śmierci ktokolwiek użył żałoby Marty przeciwko niej. Proszę zabezpieczyć jej rzeczy i dopilnować, by miała dostęp do informacji o spadku. Pan Marek zamknął oczy. Ja nie mogłam oderwać wzroku od podpisu ojca. To nie była zemsta. Nie w takim sensie, w jakim macocha mogłaby ją zrozumieć. Ojciec nie krzyczał z zagrobu. Nie upokarzał jej dla satysfakcji. On tylko zapisał prawdę, zanim ona zdążyła ją przepisać po swojemu. Macocha oddychała szybko. To są pomówienia. To jest oświadczenie pana Jana, powiedział mecenas. Będzie częścią dokumentacji. On był zmanipulowany. Przez kogo? Zapytałam. Spojrzała na mnie z nienawiścią tak czystą, że aż spokojną. Przez ciebie. Zawsze chciałaś, żebym była obca. Zawsze patrzyłaś na mnie jak na intruza. Nie musiałam, odpowiedziałam. Sama nim zostałaś, kiedy wyrzuciłaś mnie z samochodu po pogrzebie ojca. Wysiadłaś sama. Tym razem nie brzmiało to nawet jak kłamstwo. Brzmiało jak ostatnia deska, której chwyta się ktoś, kto tonie. Mecenas zapisał coś w notatkach. Sprawa okoliczności opuszczenia samochodu również zostanie odnotowana, zwłaszcza w świetle wiadomości wysłanej przez panią później. Macocha spojrzała na telefon leżący na biurku, jakby dopiero teraz zrozumiała, że jej własne słowa nie znikają tylko dlatego, że zostały napisane w złości. Nie wracaj. To już nie jest twój dom. Jedno zdanie. Tak krótkie, a wystarczyło, żeby pokazać wszystkim, co próbowała zrobić, zanim testament przemówił. Odczytanie trwało jeszcze kilkanaście minut. Były w nim szczegóły, których nie umiałam od razu objąć myślami. Konto, niewielka polisa, zegarek, książki, narzędzia, lista osób do powiadomienia. Ojciec zostawił panu Markowi swoją starą skrzynkę z narzędziami i napisał przy tym, że nikt inny nie będzie wiedział, po co w 3. przegródce leży krzywy śrubokręt. Pan Marek parsknął przez łzy i zakrył twarz dłonią. Mnie zostawił list, dom, pamiątki po mamie i prawo do decydowania o rzeczach, które macocha już zaczęła traktować jak swoje.
Nie oznaczało to, że wszystko miało skończyć się tego samego dnia. Mecenas wyjaśnił spokojnie, że formalności spadkowe wymagają czasu, że będą pisma, protokoły, zabezpieczenia, możliwe zastrzeżenia. Ale najważniejsze było jasne. Macocha nie mogła sprzedać domu, zmienić zamków, wyrzucić moich rzeczy, ani udawać, że jestem nikim. Nie mogła już napisać jednego SMS-a i wymazać mnie z miejsca, które ojciec zostawił pod moją ochroną. Kiedy mecenas skończył, przez chwilę nikt się nie odzywał. Macocha siedziała sztywno, z twarzą białą jak papier. Potem zaczęła zbierać swoje rzeczy. To się jeszcze nie skończyło, powiedziała. Nie krzyczała. Krzyk byłby łatwiejszy. Mówiła cicho, z taką zawziętością, że w gabinecie zrobiło się chłodniej. Zaskarżę wszystko. Udowodnię, że Jan nie był sobą. Udowodnię, że ta dziewczyna wykorzystała jego chorobę. Mecenas zamknął teczkę. Ma pani do tego prawo. Ale do czasu rozstrzygnięcia nie wolno pani naruszać zabezpieczeń ani rozporządzać majątkiem wbrew dokumentom. Dziś pojedziemy do domu przy ulicy Lipowej, żeby sporządzić protokół rzeczy wskazanych w testamencie. My? Powtórzyła ostro. Ja, pani Marta, pan Marek jako świadek oraz, jeśli będzie taka potrzeba, funkcjonariusz wezwany do asysty. Chciałbym uniknąć konfliktu. Macocha uśmiechnęła się zimno. Konflikt już jest. Wtedy wstałam. Dłonie wciąż mi drżały, ale głos miałam spokojny. Nie. Konflikt był wczoraj, kiedy zostawiłaś mnie na drodze. Dzisiaj zaczęła się prawda. Nie odpowiedziała. Przeszła obok mnie tak blisko, że poczułam zapach jej perfum, ten sam, który przez lata unosił się w korytarzu naszego domu. Kiedy wychodziła z sypialni ojca z miną kobiety, która właśnie wygrała kolejny mały teren. Przy drzwiach zatrzymała się jeszcze i odwróciła. Bez niego jesteś nikim, Marto. Przez sekundę wróciłam na mokrą szosę, do torby w kałuży, do jej głosu mówiącego: twój ojciec już cię nie obroni. Dawniej te słowa rozbiłyby mnie od środka. Teraz zobaczyłam, że były tylko ostatnią próbą odebrania mi tego, czego nie mogła znaleźć w żadnej szufladzie. Pewności, że byłam kochana. Nie, powiedziałam cicho. Dzięki niemu w końcu wiem, kim jestem. Pan Marek poruszył się za mną, a mecenas odłożył pióro. Macocha patrzyła na mnie jeszcze przez chwilę, jakby czekała, aż spuszczę wzrok. Nie spuściłam. W końcu wyszła, zostawiając za sobą zapach perfum i ciszę, która po raz pierwszy od śmierci ojca nie była pusta. Była spokojna. Do domu przy ulicy Lipowej pojechaliśmy godzinę później. Mecenas zabrał dokumenty, pan Marek wziął moją torbę, a ja przez całą drogę trzymałam na kolanach pudełko po zegarku ojca. Nie otworzyłam go jeszcze. Bałam się, że jeśli zobaczę jego zegarek, rozpadnę się całkiem. Za oknem mijały te same ulice, które poprzedniego dnia oglądałam przez mokrą szybę samochodu macochy. Wtedy nie wiedziałam, dokąd mnie wiezie. Teraz znałam każdy zakręt. Sklep z gazetami, przystanek, stara apteka, brama sąsiadów, przy której ojciec zawsze zwalniał, bo ich pies lubił wybiegać na drogę. Gdy dom pojawił się za szybą, serce ścisnęło mi się tak mocno, że musiałam oprzeć dłoń o drzwi samochodu. Wyglądał tak samo jak wczoraj rano. Biała elewacja, mokry chodnik, firanka w kuchennym oknie, grusza w ogrodzie. A jednak wszystko było inne. Wczoraj wyjechałam stamtąd jako córka po pogrzebie, przekonana, że wrócę do miejsca, gdzie będzie bolało, ale przynajmniej będzie znajomo. Potem macocha postanowiła, że nie mam już do czego wracać. Teraz stałam przed furtką z mecenasem i świadkiem, trzymając w kieszeni kopię słów ojca. Drzwi otworzyła macocha. Nie wyglądała na pokonaną. Jeszcze nie. Wyglądała jak ktoś, kto wpuści nas tylko dlatego, że chwilowo nie ma innego wyjścia. Nie życzę sobie obcych w domu, powiedziała. Mecenas pokazał jej dokument.
Przyszliśmy sporządzić protokół wskazanych rzeczy i zabezpieczyć dostęp pani Marty do jej własności osobistych. To jest mój dom. Tym razem nie wytrzymałam. Spojrzałam na nią spokojnie. Nie. To jest dom mojego ojca. Przez sekundę wyglądała, jakby chciała mnie uderzyć. Nie zrobiła tego. Odsunęła się od drzwi. Przekroczenie progu bolało bardziej niż się spodziewałam. W przedpokoju wciąż stały buty ojca. Jego ciemne półbuty, wypastowane przed pogrzebem, ustawione równo pod ścianą. Na wieszaku wisiał stary szalik. W kuchni na stole leżała gazeta sprzed kilku dni, zagięta w miejscu, gdzie przerwał czytanie. Świat nie zatrzymał się, kiedy umarł, ale dom wyglądał, jakby wciąż czekał, aż wróci z drugiego pokoju. Macocha poszła za nami, komentując każdy krok. Tego nie ruszajcie, to nie należy do niej. To Jan kupił po ślubie. To jest moje. Tam nie wchodźcie. Mecenas odpowiadał spokojnie, notując co trzeba. Pan Marek trzymał się blisko mnie. Najpierw weszliśmy do mojego pokoju. Szafa była otwarta, półki puste, szuflady wysunięte. Na biurku brakowało pudełka po mamie, w którym trzymałam jej kolczyki, zdjęcie z dzieciństwa i list, który ojciec dał mi na 18 urodziny. Gdzie są moje rzeczy? Zapytałam. Macocha wzruszyła ramionami. Spakowałam to, co uznałam za potrzebne. A reszta? Nie wiem, może wyrzuciłaś wcześniej. Pan Marek zrobił krok do przodu, ale mecenas uniósł rękę. Proszę odpowiedzieć precyzyjnie. Rzeczy osobiste pani Marty były w tym pokoju w dniu pogrzebu? Macocha zacisnęła usta. Nie prowadziłam spisu jej bałaganu. Mecenas zapisał coś w protokole. Nagle zrozumiałam, że jej pogarda, która w domu zawsze była bronią, tutaj staje się dowodem. Każde lekceważenie, każdy bałagan, każde nie wiem, wszystko trafiało na papier. A papier, jak mówił ojciec, miał pamięć. Potem weszliśmy do gabinetu. To był najtrudniejszy moment. Pokój ojca pachniał kurzem, drewnem i czymś, czego nie umiałam nazwać inaczej niż jego obecnością. Na biurku stała zielona lampka. Obok leżał długopis bez skówki, jakby ojciec tylko na chwilę wyszedł. Fotel był lekko odsunięty. Na parapecie stała doniczka z rośliną, którą zawsze zapominał podlewać, a ja zawsze ratowałam w ostatniej chwili. Macocha próbowała wejść za nami, ale mecenas zatrzymał ją przy drzwiach. Proszę poczekać. Najpierw zabezpieczymy dokumenty wskazane w testamencie. To śmieszne. To był mój mąż. Mam prawo wejść do jego gabinetu. Ma pani prawo być obecna przy czynnościach. Nie ma pani prawa ich utrudniać. Podeszłam do biurka. Dolne szuflady były otwarte, puste. Macocha zdążyła je przeszukać. Może w nocy, może rano przed kancelarią. Ale najważniejszych rzeczy tam nie było, bo ojciec przeniósł je wcześniej do mecenasa. Poczułam nagły, cichy śmiech w gardle, choć oczy miałam mokre. Ojciec znał ją naprawdę. Znał ten pośpiech, te palce szukające papieru. To przekonanie, że jeśli wystarczająco szybko opróżni szuflady, prawda przestanie istnieć. Na blacie, pod starym kalendarzem, znalazłam małą kopertę, której wcześniej nie zauważyłam. Nie była zapieczętowana. Było na niej tylko jedno słowo. Marta. Spojrzałam na mecenasa. Skinął głową. Otworzyłam ją ostrożnie. W środku było zdjęcie. Ja i ojciec w ogrodzie, wiele lat temu. Siedziałam na jego ramionach, śmiejąc się z otwartymi ustami, a on patrzył w górę tak, jakby całe niebo mieściło się we mnie. Na odwrocie napisał: dom to nie ściany. Dom to miejsce, w którym nie musisz udowadniać, że masz prawo być kochana. Usiadłam na krześle, bo nogi przestały mnie trzymać. Tym razem płakałam. Nie cicho i elegancko. Płakałam tak, jak płacze córka,
która przez wiele godzin próbowała być silna, a potem znalazła jedno zdanie, które rozwiązało w niej wszystko. Macocha stała w progu i patrzyła na mnie z miną, której nie umiałam odczytać. Może przez chwilę zobaczyła, że przegrała nie tylko dom. Przegrała z więzią, której nigdy nie rozumiała, bo zawsze próbowała przeliczyć ją na dostęp, dokumenty i klucze. A może po prostu czekała, aż skończę, żeby wrócić do walki. Nie miało to już znaczenia. Mecenas zakończył protokół, zabezpieczył wskazane dokumenty i poinformował macochę, że do czasu dalszych czynności nie może usuwać żadnych rzeczy z domu, ani utrudniać mi dostępu do moich przedmiotów. Nie wyrzucono jej tego dnia na ulicę. Ojciec nie byłby człowiekiem, który zostawia kogoś na pustej drodze tylko dlatego, że może. Formalności miały potrwać. Prawa miały swoje terminy. Ale różnica była prosta. Ona nie mogła już rządzić strachem. Nie mogła już decydować sama, co jest czyje. Nie mogła już mówić mi przy świadkach, że jestem nikim, nie pokazując wszystkim, kim sama się stała. Kiedy wychodziła z gabinetu, zatrzymała się przy mnie jeszcze raz. Będziesz tego żałować, powiedziała. Spojrzałam na zdjęcie w dłoni, potem na nią. Nie. Żałuję tylko, że ojciec musiał się bać o mnie w ostatnich dniach życia. To zdanie zamknęło coś między nami. Nie drzwi, nie sprawę. Coś głębszego. Ostatnią część mnie, która jeszcze czekała, aż macocha przyzna, że zrobiła mi krzywdę. Już nie potrzebowałam jej przyznania. Miałam prawdę. Miałam słowa ojca. Miałam świadków. Miałam własny głos. Wieczorem zostałam w domu sama z panem Markiem, jeszcze przez chwilę. Mecenas odjechał po sporządzeniu dokumentów. Macocha zamknęła się w sypialni i rozmawiała z kimś przez telefon przyciszonym, ostrym głosem. Wiedziałam, że to nie koniec formalności. Wiedziałam, że może próbować podważać testament, że mogą przyjść kolejne pisma, kolejne rozmowy, kolejne dni, w których będę musiała powtarzać prawdę spokojnie i dokładnie. Ale najgorsze już się skończyło. Nie dlatego, że wszystko było załatwione. Dlatego, że nie stałam już na drodze. Weszłam do kuchni i zapaliłam lampkę nad stołem. Ten sam ciepły krąg światła, w którym ojciec tyle razy kroił chleb, czytał gazetę, naprawiał moje zepsute słuchawki, udając, że zna się na nowych urządzeniach. Pan Marek postawił przede mną pudełko po zegarku. Powinnaś je otworzyć. Zrobiłam to powoli. W środku leżał zegarek ojca, stary, z porysowanym szkłem i skórzanym paskiem, który nosił prawie codziennie. Pod zegarkiem była mała karteczka. Czasem człowiek nie może zostać przy tych, których kocha. Może tylko dopilnować, żeby nie zostali sami. Przycisnęłam zegarek do piersi. Nie wiem, jak długo tak siedziałam. Pan Marek nic nie mówił. W końcu położył mi dłoń na ramieniu i wyszedł, obiecując, że wróci rano. Zamknęłam za nim drzwi. Po raz pierwszy od pogrzebu trzymałam w ręku klucz do domu i nie bałam się go użyć. Stanęłam w przedpokoju. Na zewnątrz znów zaczął padać deszcz, ale tym razem słyszałam go zza zamkniętych drzwi, nie z pustej szosy. Moja torba stała przy schodach, ta sama, którą macocha rzuciła na asfalt. Była brudna na dole, materiał wciąż miał ślad błota. Nie schowałam jej od razu, postawiłam ją tam, gdzie mogłam ją widzieć, bo nie chciałam zapomnieć, jak wyglądała chwila, w której ktoś próbował wmówić mi, że wszystko straciłam. Potem weszłam do kuchni, zdjęłam z wieszaka mokry płaszcz i powiesiłam go przy kaloryferze. Dokładnie tam, gdzie ojciec zawsze wieszał moje rzeczy, kiedy wracałam przemoczona ze szkoły. Niby drobiazg, a jednak wtedy zrozumiałam, że dom wraca nie jednym podpisem, nie jednym protokołem, nie jednym zdaniem w testamencie. Dom wraca w małych czynnościach. W herbacie zaparzonej w ulubionym kubku ojca, w świetle zostawianym w korytarzu,
w oddechu, który już nie urywa się ze strachu, że ktoś zaraz powie: nie masz prawa tu być. Następnego ranka testament nie tylko oddał mi dom. Oddał mi miejsce przy stole, którego macocha próbowała mnie pozbawić. Oddał mi głos, który zamilkł na lata dla świętego spokoju. Oddał mi pewność, że miłość ojca nie skończyła się przy grobie. A kiedy spojrzałam przez okno na mokrą ulicę, pomyślałam o tamtej pustej drodze i o kobiecie, która powiedziała mi: twój ojciec już cię nie obroni. Myliła się. Ojciec obronił mnie ostatnim podpisem, ostatnim listem i ostatnią prawdą, której nie zdążyła ukryć. A ja nie byłam już dziewczyną zostawioną na asfalcie z torbą w kałuży. Byłam córką, która wróciła do domu. Przez następne tygodnie macocha próbowała jeszcze walczyć, ale już nie miała tej samej władzy. Nie mogła zatrzymać mnie przy pustej drodze. Nie mogła zamknąć przede mną drzwi bez świadków. Nie mogła udawać przed mecenasem, że jedno jej zdanie wystarczy, żeby wymazać mnie z życia ojca. Zaczęła więc pisać pisma. Dzwoniła do kancelarii, domagała się kolejnych kopii. Powtarzała, że ojciec był chory, że nie rozumiał, co podpisuje, że ktoś musiał go nastawić przeciwko niej. Kiedy mecenas Wróblewski prosił o konkretne dowody, wracała do tych samych słów. Była żoną, prowadziła dom, opiekowała się nim, więc dom powinien zostać przy niej. Nigdy nie powiedziała, że go kochała. Ani razu. Nawet wtedy, gdy próbowała udowodnić, że testament jest krzywdzący, mówiła o domu, dokumentach, pieniądzach, szufladach i kluczach. Ojciec pojawiał się w jej zdaniach tylko jako człowiek, którego podpis mógł dać jej więcej, niż ostatecznie dostała. Dla mnie każdy jej telefon był jak echo tamtej mokrej drogi. Słyszałam jej głos i znów widziałam torbę w kałuży. Ale tym razem nie stałam sama pod ciemnym niebem. Był mecenas, był pan Marek, były dokumenty ojca, była wiadomość, którą sama wysłała. Najważniejsze jednak było coś, czego nie da się dołączyć do żadnych akt. Przestałam się jej bać. Macocha została w domu jeszcze jakiś czas, bo prawo miało swoje terminy, a ja nie chciałam stać się podobna do niej. Nie chciałam wyrzucać człowieka z dnia na dzień, choć ona zrobiła to ze mną bez mrugnięcia okiem. Mecenas tłumaczył mi spokojnie, że wszystko musi zostać przeprowadzone właściwie. Protokoły, wezwania, zabezpieczenie rzeczy, potwierdzenie nabycia spadku, ustalenie, co należy do masy spadkowej, a co jest jej osobistym majątkiem. Słuchałam go i uczyłam się cierpliwości, bo ojciec właśnie tego by chciał. Nie zemsty robionej w gniewie, nie spektaklu, tylko prawdy zapisanej tak dokładnie, żeby nikt nie mógł jej później przekręcić. Macocha próbowała prowokować mnie w korytarzu. Mówiła, że nie poradzę sobie z domem, że rachunki mnie przerosną, że ojciec zawsze musiał wszystko za mnie robić. Kiedyś odpowiedziałabym od razu. Tłumaczyłabym się, broniła, płakała potem w łazience, żeby nie słyszała. Teraz przechodziłam obok niej z dokumentami w ręku i mówiłam tylko: proszę rozmawiać z mecenasem. To zdanie doprowadzało ją do szału bardziej niż jakakolwiek kłótnia, bo odbierało jej scenę. Najtrudniejsze nie były formalności. Najtrudniejsze było odzyskiwanie domu po kawałku. Po śmierci bliskiej osoby nie odzyskuje się domu jednym krokiem. Odzyskuje się go kubkiem, który myje się po raz pierwszy bez tej osoby. Fotelem, którego nie ma się odwagi przesunąć. Radiem, którego nikt już nie włącza o 7 rano. Zaczęłam od kuchni. Wyrzuciłam zwiędłe kwiaty z pogrzebu, umyłam blat. Znalazłam w szafce herbatę, którą ojciec kupował zawsze na zimę, choć nigdy nie pamiętał jej nazwy. Potem weszłam do mojego pokoju i spisałam rzeczy, których brakowało. Pudełko po mamie odnalazło się 2 dni później w Pawlaczu, przykryte starym kocem. Nie wiem, czy macocha je tam schowała, czy tylko rzuciła bezmyślnie, kiedy pakowała mnie jak kogoś, kto już nie wróci. W środku były kolczyki mamy, zdjęcie z dzieciństwa i list od ojca na moje 18 urodziny.
Usiadłam z tym pudełkiem na podłodze i po raz pierwszy od pogrzebu nie płakałam z bólu. Płakałam z ulgi. Macocha wyprowadziła się po 6 tygodniach. Nie było wielkiej sceny. Nie było policji na schodach, nie było sąsiadów zaglądających przez firanki. Nie było dramatycznego trzaskania drzwiami. Był chłodny poranek, 2 walizki i taksówka czekająca przy bramie. Wyszłam do przedpokoju, kiedy znosiła ostatnią torbę. Spojrzała na mnie z tą samą miną, którą miała przed kancelarią, tylko mniej pewną. Możesz dostać jego dom, Marto, powiedziała, ale nigdy nie dostaniesz lat, które ja miałam przy nim. Kiedyś takie zdanie rozcięłoby mnie od środka. Próbowałabym udowodnić, że byłam przy ojcu, że przychodziłam, że dzwoniłam, że siedziałam przy jego łóżku, że znałam jego kaszel, jego milczenie, jego strach. Tym razem nie musiałam niczego udowadniać. A ty nigdy nie zrozumiesz, że on nie zostawił mi domu za lata, odpowiedziałam spokojnie. Zostawił mi go, bo byłam jego córką. Jej twarz drgnęła. Przez chwilę wyglądała, jakby chciała powiedzieć coś jeszcze, coś okrutnego, coś, co miało zostać ze mną na długo. Ale taksówkarz zatrąbił lekko z ulicy. Macocha zacisnęła palce na rączce walizki, odwróciła się i wyszła bez pożegnania. Drzwi zamknęły się za nią dużo ciszej, niż wyobrażałam sobie przez wszystkie te tygodnie. Po jej odejściu dom nie stał się od razu szczęśliwy. Tego też musiałam się nauczyć. Czasem zwycięstwo nie brzmi jak śmiech. Czasem brzmi jak cisza po kimś, kto przez lata zajmował za dużo miejsca. Przez kilka dni chodziłam z pokoju do pokoju i słuchałam tej ciszy. Nie była pusta, była tylko nowa. Nikt już nie komentował, że źle odkładam kubki, że za długo siedzę w gabinecie, że ojciec nie powinien się mną tak przejmować, że dorosła córka powinna wreszcie znać swoje miejsce. Teraz moje miejsce było wszędzie. Przy kuchennym stole, w ogrodzie, na schodach, gdzie ojciec kiedyś siedział obok mnie i powiedział, że człowiek nie traci wartości tylko dlatego, że ktoś nie umiał go kochać. Wtedy myślałam, że mówił o chłopaku, który złamał mi serce. Dopiero po odejściu macochy zrozumiałam, że to zdanie pasuje do wszystkich ludzi, którzy próbują wmówić nam, że jesteśmy mniej niż jesteśmy. Najdłużej nie ruszałam torby, tej samej, którą macocha rzuciła na mokry asfalt. Stała przez kilka dni przy schodach, brudna u dołu, z ciemnym śladem błota na materiale. Pan Marek zapytał raz, czy mają wynieść. Pokręciłam głową. Nie umiałam jeszcze. Ta torba była dowodem chwili, w której straciłam wszystko i nie wiedziałam, że właśnie zaczynam odzyskiwać siebie. W końcu pewnego wieczoru usiadłam przy niej, wyjęłam rzeczy, wyprałam ubrania i wyczyściłam materiał wilgotną szmatką. Plama nie zeszła całkiem. Został mały, ciemniejszy ślad przy dnie. I dobrze. Nie chciałam, żeby zniknął całkowicie. Nie dlatego, że chciałam żyć krzywdą, dlatego, że chciałam pamiętać, jak łatwo ktoś okrutny może wybrać miejsce dla twojego końca, nie wiedząc, że to będzie początek. Kilka miesięcy później sprawa testamentu została potwierdzona. Macocha próbowała podważać dokumenty, ale nie miała nic poza gniewem i własnym przekonaniem, że coś jej się należało. Zaświadczenie lekarskie, świadkowie, koperty, notatki ojca i jej wiadomość stworzyły obraz zbyt spójny, żeby mogła go rozbić. Mecenas zadzwonił do mnie w piątkowe popołudnie. Siedziałam akurat w ogrodzie pod starą gruszą z kubkiem herbaty i zegarkiem ojca na nadgarstku. Był dla mnie za duży, więc pasek miał dodatkową dziurkę zrobioną przez pana Marka. Pani Marto, powiedział mecenas, najważniejsze kwestie zostały potwierdzone. Dom zostaje przy pani. Zamknęłam oczy. Myślałam, że kiedy usłyszę te słowa, poczuję radość tak silną, że nie będę mogła mówić. Ale poczułam spokój. Cichy, głęboki, zwyczajny spokój. Jakby dom czekał, aż prawo dogoni to, co ojciec powiedział mi już dawno, że mam prawo tu być.
Podziękowałam mecenasowi, odłożyłam telefon i przez chwilę patrzyłam na gałęzie gruszy poruszane wiatrem. Potem powiedziałam na głos: tato, wróciłam. Nie wiem, czy wierzę, że mógł mnie usłyszeć, ale wiem, że pierwszy raz od pogrzebu nie powiedziałam tego przez łzy. W rocznicę śmierci ojca poszłam na cmentarz sama. Nie padało. Niebo było jasne i chłodne, takie jakie bywa tylko jesienią. Przyniosłam biały znicz i mały bukiet wrzosów, bo ojciec zawsze mówił, że róże są zbyt uroczyste, a chryzantemy za bardzo przypominają obowiązek. Usiadłam na ławce przy grobie i opowiedziałam mu wszystko. O domu, o kuchni, o panu Marku, który udaje, że nie lubi naszego kota, choć przynosi mu smakołyki w kieszeni. O tym, że w końcu naprawiłam furtkę. O tym, że czasem wciąż budzę się w nocy i przez sekundę myślę, że zaraz usłyszę jego kaszel z pokoju obok. Powiedziałam mu też coś, czego nie umiałam powiedzieć wcześniej. Że wybaczenie nie zawsze oznacza otwarcie drzwi temu, kto cię skrzywdził. Czasem oznacza zamknięcie tych drzwi, bez nienawiści. Macosze nie życzyłam już upadku. Nie czekałam, aż życie ukaże ją za każdy zimny gest. Ona sama musiała żyć ze świadomością, że przegrała z człowiekiem, którego uważała za bezbronnego. Ojciec nie krzyczał, nie walczył publicznie. Nie upokorzył jej tak, jak ona próbowała upokorzyć mnie. Po prostu zadbał, żeby prawda miała klucz, kopertę i podpis. Kiedy wróciłam z cmentarza, zatrzymałam się na chwilę przed domem. Był wieczór. W kuchennym oknie paliło się światło, które zostawiłam dla siebie, choć jeszcze niedawno ojciec zostawiał je dla mnie. Weszłam do środka i zamknęłam drzwi. Deszcz nie padał, ale i tak pomyślałam o tamtej drodze, o mokrym asfalcie, o czerwonych światłach samochodu macochy znikających za zakrętem, o zdaniu, które miało mnie złamać. Twój ojciec już cię nie obroni. Wtedy naprawdę uwierzyłam, że zostałam sama. Dziś wiem, jak bardzo się myliła. Ojciec obronił mnie nie przed bólem, bo tego nie mógł zrobić. Nie przed żałobą, bo jej też nie da się nikomu oszczędzić. Obronił mnie przed kłamstwem, że po jego śmierci przestałam być jego córką. Testament oddał mi dom, ale jego list oddał mi coś większego. Pewność, że miłość nie kończy się tam, gdzie ktoś inny zamyka drzwi. Myślałam, że po rocznicy śmierci ojca wszystko naprawdę się zamknie. Testament został potwierdzony. Macocha wyprowadziła się. Dom wrócił do ciszy, która nie raniła już tak jak na początku. Życie zaczęło układać się w proste rytuały. Rano zapalałam światło w kuchni, choć nie zawsze było jeszcze ciemno. Parzyłam herbatę w kubku ojca, nawet jeśli sama piłam kawę. W soboty przychodził pan Marek i zawsze twierdził, że tylko przechodził obok, chociaż w torbie miał śrubokręt, chleb i karmę dla kota, którego podobno wcale nie lubił. Uczyłam się żyć w domu, który nie był już polem walki. Uczyłam się, że spokój nie musi być nagrodą pokrzyku. Może być czymś zwyczajnym, czymś, co człowiek ma prawo mieć. Pewnego listopadowego popołudnia porządkowałam ostatnie kartony w gabinecie ojca. Nie szukałam już żadnych dowodów. Nie bałam się, że za każdą szufladą kryje się kolejna tajemnica. Chciałam tylko poukładać książki, stare rachunki, notatniki i zdjęcia, których wcześniej nie miałam siły dotknąć. Wtedy znalazłam małą kopertę wsuniętą za tylną ściankę jednej z szuflad. Nie była zapieczętowana. Nie miała pieczęci mecenasa ani żadnej urzędowej wagi. Na froncie ojciec napisał tylko jedno słowo. Kiedyś. Usiadłam przy jego biurku i przez chwilę trzymałam ją w dłoniach, bo po wszystkim, co się wydarzyło, koperty wciąż potrafiły zatrzymać mi oddech. W końcu otworzyłam ją powoli. W środku była jedna kartka zapisana jego równym pismem, jeszcze sprzed czasu, kiedy choroba zaczęła odbierać mu siłę w palcach. Marto, pisał, jeśli to czytasz, to znaczy, że sprzątasz po mnie dokładniej niż ja kiedykolwiek sprzątałem po sobie.
Pewnie znowu znalazłaś coś w miejscu, w którym nikt rozsądny by tego nie szukał. Chcę ci powiedzieć jedno. Dom jest twój nie dlatego, że ktoś inny okazał się niegodny. Dom jest twój, bo jesteś moją córką i nigdy nie musiałaś zasługiwać na miejsce przy moim stole. Bałem się, że po mojej śmierci ktoś spróbuje wykorzystać twoją łagodność przeciwko tobie. Jeśli tak się stało, przepraszam, że nie mogłem stanąć obok ciebie. Ale proszę, nie pozwól, żeby cudze okrucieństwo nauczyło cię być okrutną. Obronienie siebie to nie to samo, co zemsta. Zamknięcie drzwi przed kimś, kto cię krzywdzi, to czasem pierwszy raz, kiedy naprawdę chronisz własne serce. Odłożyłam list na biurko i zakryłam twarz dłońmi. Przez wiele miesięcy myślałam, że jeśli przestanę nienawidzić macochy, to tak, jakbym unieważniła to, co zrobiła. Jakbym powiedziała, że tamta droga, mokry asfalt i torba w kałuży nie były aż takie ważne. Ale ojciec odpowiedział mi z miejsca, do którego ona nie mogła sięgnąć. Nie musiałam nosić jej w sobie, żeby pamiętać prawdę. Nie musiałam życzyć jej źle, żeby nigdy więcej nie oddać jej prawa do mojego życia. Wystarczyło zamknąć drzwi. Nie z nienawiści, z szacunku do siebie. Tego samego wieczoru zadzwonił nieznany numer. Odebrałam dopiero za drugim razem. Przez chwilę po drugiej stronie była cisza, a potem usłyszałam jej głos. Starszy niż wcześniej, bardziej suchy, mniej pewny. Marto? Stałam w kuchni przy zapalonym świetle, z listem ojca leżącym obok kubka herbaty. Czego chcesz? Zapytałam spokojnie. Westchnęła, jakby moje pytanie ją obraziło, ale nie miała już dawnej siły, żeby zrobić z tego scenę. Potrzebuję numeru do mecenasa. Zgubiłam dokumenty dotyczące rozliczenia. Przez chwilę milczałam. Kiedyś natychmiast poczułabym obowiązek pomóc, przeprosić za chłód w głosie, zapytać, czy wszystko u niej dobrze. Kiedyś bałabym się, że jeśli nie będę wystarczająco miła, znów nazwie mnie niewdzięczną. Teraz patrzyłam na słowa ojca i oddychałam równo. Wyślę numer SMS-em, powiedziałam. W sprawach dokumentów kontaktuj się z kancelarią. Ze mną nie. Po drugiej stronie usłyszałam krótki, gorzki śmiech. Taka się zrobiłaś ważna w tym domu. Dawniej to zdanie znalazłoby we mnie miękkie miejsce. Tym razem nie znalazło. Nieważna, odpowiedziałam. Spokojna. I rozłączyłam się pierwsza. Po wysłaniu numeru odłożyłam telefon na stół. W szybie kuchennego okna odbijała się moja twarz, już nie tak blada jak tamtego dnia po pogrzebie. Nagle zrozumiałam, że to był prawdziwy koniec. Nie wtedy, kiedy macocha wyprowadziła walizki, nie wtedy, kiedy sąd potwierdził testament. Nawet nie wtedy, kiedy zamknęłam drzwi po powrocie z cmentarza. Koniec przyszedł dopiero teraz, kiedy jej głos nie potrafił już zmienić mojego oddechu. Kiedy mogłam pomóc w prostej sprawie, nie oddając jej dostępu do mojego serca. Kiedy potrafiłam powiedzieć ze mną nie, bez krzyku, bez zemsty i bez poczucia winy. Wzięłam list ojca, poszłam do gabinetu i wsunęłam go do pudełka razem ze zdjęciem spod gruszy, jego zegarkiem i małą kopertą, która zaczęła wszystko od nowa. Nie schowałam ich głęboko. Położyłam pudełko na półce, na wysokości dłoni. Nie chciałam, żeby prawda była ukryta. Chciałam, żeby była blisko, zawsze wtedy, gdy zapomnę, ile kosztowało mnie odzyskanie własnego głosu. Potem usiadłam przy biurku i na odwrocie listu ojca napisałam jedno krótkie zdanie. Wróciłam i zostaję. Nie po to, żeby ktoś kiedyś znalazł je jako dowód. Nie po to, żeby wygrać kolejną sprawę albo odpowiedzieć na kolejne kłamstwo. Napisałam je dla siebie. Dla tej kobiety w czarnej sukience, która stała kiedyś przy pustej drodze z torbą w kałuży i myślała, że właśnie skończyło się wszystko, co miała. Następnego ranka spadł pierwszy śnieg. Cienki, mokry.
Taki, który znika, zanim człowiek zdąży uwierzyć, że naprawdę przyszła zima. Wyszłam przed dom w swetrze ojca narzuconym na ramiona i zobaczyłam, że biała warstwa przykryła ścieżkę do furtki. Przez moment przypomniała mi się tamta droga po pogrzebie. Czarny asfalt, deszcz, torba, tylne światła samochodu. Wszystko było odwrotne. Wtedy stałam na zewnątrz, wyrzucona z cudzego auta, z przekonaniem, że nie mam dokąd wrócić. Teraz stałam na progu domu, który pachniał herbatą, drewnem i spokojem, a za moimi plecami paliło się światło. Nie musiałam już nikomu udowadniać, że mam prawo tam być. Weszłam do środka, zamknęłam drzwi i zostawiłam klucz od wewnątrz. Nie ze strachu, z wyboru. Macocha powiedziała kiedyś: twój ojciec już cię nie obroni. Myliła się wtedy, ale dziś wiem coś więcej. Ojciec obronił mnie po raz ostatni nie po to, żebym zawsze potrzebowała jego ochrony. Zrobił to po to, żebym w końcu uwierzyła, że mam prawo chronić siebie.